Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Każdy z nas tradycyjne podejście do walki ze zmęczeniem. Mianowicie kawa, a po tej kawie jeszcze jedna, a po tej jednej jeszcze jedna. Bo dobrze wiemy, że tak naprawdę kawa nie daje, stricte mówiąc, energii. Kawa, tak jak opisywałem to w wielu odcinkach, będzie po prostu blokować sygnał zmęczenia, który będzie wysyłany do mózgu poprzez blokowanie receptorów adenozyny. Innymi słowy, po wypiciu jednej kawy będziemy musieli wypić za jakiś czas kolejną, żeby utrzymać ten stan. Co niesie za sobą oczywiste konsekwencje. Będziemy mieć coraz większe wyrzuty kortyzolu, będzie rosnąć uczucie niepokoju, ciśnienie pójdzie w górę. U osób, które na przykład mają tendencję do hipoglikemii reaktywnej, czyli spadku poziomu glukozy po posiłku, te spadki mogą się pogłębiać znacząco po kawie. Innymi słowy, trzeba ponieść jakieś konsekwencje tego podwyższonego poziomu energii. Na szczęście istnieją, nazwijmy to, bardziej wyrafinowane podejścia, jeśli chodzi o podbijanie poziomu energii, żeby nie ponosić aż tak ciężkich konsekwencji. Oczywiście, jeśli nie chcesz brać żadnych stymulantów, nie interesuje Cię to tutaj znajdziesz cały odcinek na temat tego, jakie naturalne sposoby i podejścia można zastosować, aby Twój poziom energii był nie tylko na wysokim poziomie, ale również stały albo relatywnie stały przez cały dzień. Natomiast wracając do stymulantów, o jakich bardziej wyrafinowanych podejściach mówimy, trzymając się oczywiście tematu kawy, pomijam różnego rodzaju alternatywy w stylu yerba mate i tak dalej, bo to są tematy na osobny odcinek. Oczywiście jeden taki znany sposób, o którym już wiem, że wielu z Was na pewno słyszało, bo widziałem takie komentarze, to spożywanie L-teaniny z kawą. Spożywanie L-teaniny z kawą sprawia, że ta kawa nie będzie miała aż takich mocnych skutków negatywnych, nawet jeśli spożyje się jej większa ilość. To znaczy nie ma takiego rozedrgania, że tak powiem, wewnętrznego. Skoki ciśnienia nie są takie duże. Natomiast w tym odcinku chciałem się skupić na innym, nazwijmy to, wyrafinowanym bardziej podejściu, mianowicie łączeniu teakryny z kofeiną. Jeśli nie słyszałeś jeszcze o teakrynie, to możesz obejrzeć z kolei ten odcinek, w którym bardziej dokładnie opisywałem ten związek. Natomiast jeśli chodzi o wersję skrótową, to jest to alkaloid purynowy, natomiast nie będzie podwyższać w żaden sposób kwasu moczowego. Plusem teakryny jest to, że nie będzie w żaden sposób podbijać ciśnienia, nie będzie podbijać m.in. tętna, czyli nie ma takiego pobudzenia układu nerwowego, jaki serwuje nam kofeina. Czy działa na każdego? Po tym, jak niektóre osoby spróbowały, bym powiedział, zdania są podzielone. Ja bardzo chwaliłem sobie w tym filmiku i do tej pory chwalę. Na mnie nawet jedna tabletka takiej teakryny działa bardzo dobrze w ilości około 125 mg teakryny. Niektóre osoby narzekały, że nie czują praktycznie nic albo potrzebują większych dawek. Jest to zrozumiałe, każdy ma swoją, nazwijmy to, indywidualną wrażliwość, chociaż jest jeden kłopot, który wydaje mi się, że warto publicznie wygłosić. Wspominałem wielokrotnie w innych filmikach, że w momencie, w którym ktoś regularnie spożywa kofeinę, ciało musi zawsze w jakiś sposób reagować na nadmierną stymulację. Więc zważywszy na to, że kawa, czy mówiąc konkretnie kofeina, będzie blokować receptory adenozyny, to reakcją naszego ciała, reakcją konkretnie mózgu jest zwiększenie ilości receptorów adenozyny. I uwaga, teakryna również działa w ten sposób, tylko blokuje te receptory adenozyny dużo słabiej. Innymi słowy, jeśli ktoś jest namiętnym kawoszem i będzie próbował z miejsca, z marszu przejść na teakrynę, efekty mogą niestety nie być takie dobre, bo najzwyczajniej w świecie jest dużo więcej receptorów adenozyny i teakryna nie jest w stanie skutecznie ich zablokować. Warto więc o tym pamiętać, że teakryna zawsze będzie działała lepiej u osób, które odłożyły kawę. Natomiast tak jak mówię, drugie podejście, jeśli ktoś chciałby po prostu zmniejszyć ilość spożywanej kawy, a wciąż mieć bardzo dobre efekty, to jest łączenie teakryny i kofeiny. Parę słów na temat farmakokinetyki kofeiny i teakryny, to znaczy jak ona będzie ogólnie zachowywać się w ciele. I teakryna i kofeina są wchłaniane bardzo szybko i biodostępność jest bardzo wysoka. Dobrze wiemy, jak to wygląda, jeśli chodzi o kawę. Często parę łyków wystarczy i już po chwili po prostu czujemy jakiś przypływ euforii, jak to zawsze nazywam, high kofeinowy. Natomiast czas półrozpadu kofeiny będzie wynosić w organizmie mniej więcej od 3 do 6 godzin. Bardzo często podaje się ten czas około 6 godzin. To znaczy, jeśli teraz spożyjesz sobie 100 mg kofeiny w jakiejś filiżance kawy, to po 6 godzinach będziesz mieć w organizmie około 50 mg. Czas półrozpadu teakryny jest zdecydowanie wyższy. Jeśli chodzi o czas półrozpadu teakryny, to będziemy tutaj mówić o 16,5 godziny dla dawki 25 mg i nawet 26 godzin dla dawki 125 mg. Warto przypomnieć, że małe dawki teakryny mają działanie
nie pobudzające, tylko działanie usypiające. Jeśli ktoś na przykład zauważył u siebie, nawet niezależnie od dawki, działanie usypiające, to niewykluczone, że ze względu na ilość ponownie receptorów adenozyny ten związek nie będzie pobudzać, tylko właśnie może wręcz usypiać. Także zawsze trzeba pamiętać o tym, że ta akryna ma takie dosyć dziwne działanie. Natomiast na pewno ważną różnicą między teakryną a kofeiną jest to, że kofeina powoduje bardzo, bardzo szybki rozwój tolerancji, to znaczy po prostu będziemy zdecydowanie gorzej reagować na kolejne dawki, jeśli spożywamy kawę regularnie. I oczywiście tutaj jednym podejściem jest po prostu takie spożywanie kofeiny w sposób przerywany, czyli spożywamy jakiś czas, robimy sobie przerwę i znowu wracamy do spożywania. Badania pokazują, że to ma bardzo fajne efekty, jeśli chodzi o reakcję ciała na kofeinę. Natomiast teakryna z kolei nie rozwija w żaden sposób tolerancji, to znaczy można ją brać i nie będzie tutaj właśnie ponownie zmniejszenia reakcji naszego ciała na ten związek. Co ciekawe, z tego co widziałem w badaniach, podejrzewa się, że ma to związek z działaniem antagonistycznym, czyli jakby blokowaniem, nazwijmy częściowo receptora adenozyny A2A przez teakrynę i stąd potencjalnie nie będzie właśnie tego efektu ubocznego w postaci rozwijania tolerancji. Jako ciekawostka. Podsumowanie mamy za sobą. Zobaczmy teraz, jak ciało będzie reagować na jednoczesne spożywanie właśnie teakryny i kofeiny. Pierwsze z badań tego rodzaju, które badało to zagadnienie, było badanie z 2017 roku, które odbyło się na grupie 8 osób. Było to badanie z zamianą grup badawczych, czyli najpierw jedna grupa brała dane dawki jednej substancji, potem po jakimś czasie brała drugie. W badaniu tym wzięło udział 8 osób, 4 mężczyzn, 4 kobiety. Byli to użytkownicy stymulantów pokroju właśnie kofeiny, osoby niepalące i spożywali oni między od 50 do 400 mg kofeiny dziennie. Zanotowano, że nie zgłaszają oni nigdy żadnych negatywnych efektów spożywania takich stymulantów. Uczestnikom podawano odpowiednio 25 mg teakryny, 125 mg teakryny, 150 mg kofeiny i ostatnia grupa spożywała 150 mg kofeiny i 125 mg teakryny. Ta przerwa, która była między zamianą grup badawczych, wynosiła 1 tydzień. Po spożyciu tych substancji krew pobierano odpowiednio, uwaga, po 15 minutach, 30 minutach, 60 minutach, 90 minutach, 2 godzinach, 4 godzinach, 6 godzinach, 8 godzinach i 24 godzinach, więc badano krew bardzo tutaj szczegółowo. Wyszło, że sama teakryna nie miała wpływu na farmakokinetykę kofeiny, czyli nie sobie nie wpływała w żaden sposób na czas jej półrozpadu, moment szczytowy po prostu, czy szczytowe stężenie w krwiobiegu i tak dalej, ale odwrotność nie była prawdziwa. Mianowicie kofeina wpływała właśnie na stężenie maksymalne teakryny w krwiobiegu oraz tak zwany AUC, czyli obszar pod krzywą, czyli innymi słowy tak naprawdę utrzymywanie się większego stężenia ogólnie teakryny w krwiobiegu. Czyli teakryna nie wpływała na kofeinę, ale spożyte razem kofeina wpływała na teakrynę. Co ciekawe, jeśli chodzi o ciśnienie i tętno, ciekawe i praktyczne oczywiście wśród osób, które potrzebują zastrzyk energii, ale nie chcą katować zbyt serducha i układu sercowo-naczyniowego, wyszło, że nie było zwiększenia tętna ani ciśnienia przy łączeniu teakryny z kofeiną, przypominam 150 mg kofeiny do 125 mg teakryny w porównaniu do samej dawki 150 mg kofeiny. Czyli innymi słowy, łączenie kofeiny i teakryny w tych dawkach nie wpływało w żaden sposób na podwyższanie ciśnienia dodatkowo i podwyższanie tętna niż sama porcja 150 mg kofeiny. Nie powinno to dziwić, bo tak jak omawiałem w poprzednim filmiku, teakryna sama nie pokazywała żadnego wpływu na zwiększanie ciśnienia i tętna, a że w tym badaniu nam pokazali, że kofeina wpływa na po prostu zwiększenie ogólnie stężenia teakryny w krwiobiegu, to też nie powinniśmy się specjalnie spodziewać takiego efektu, jeśli chodzi o podbijanie ciśnienia i podbijanie tętna. To teraz przejdźmy sobie do ogólnych efektów fizycznych, ale też umysłowych, czy innymi słowy kognitywnych, jeśli chodzi o łączenie teakryny z kofeiną. Mieliśmy fajne badanie z 2025 roku, które objęło 20 osób, 16 mężczyzn i 4 kobiety. Był to personel wojskowy, militarny. Podawano im odpowiednio placebo, 300 mg kofeiny albo 150 mg kofeiny i 150 mg teakryny. Co wyszło? Jeśli chodzi o zdolności kognitywne, bo to był tutaj akurat główny fokus tego badania, to wyszło, że i kofeina z teakryną zwiększyły
zwiększały zdolności kognitywne względem placebo. Nie powinno to dziwić. Natomiast co ciekawe, 150 mg kofeiny z 150 mg teakryny zwiększało szybkość reakcji w różnego rodzaju testach tego personelu wojskowego i co ciekawe, zmniejszało również zmienność reakcji. Czyli innymi słowy, nie dość, że reagowali szybciej oni, będąc na mieszance kofeiny i teakryny, to jeszcze były dużo mniejsze wahania między najlepszymi a najgorszymi rezultatami w tych testach. Czyli z umysłem jest nieźle, jeśli chodzi o tą mieszankę. Co dzieje się z ciałem? Czy będziemy bardziej wydolni, jeśli będziemy mieszać kofeinę z teakryną? I na to pytanie starało się odpowiedzieć badanie z 2019 roku, w którym wzięło udział 24 wysoce wytrenowanych piłkarzy. Średnia wieku wynosiła 21 lat. I było to badanie randomizowane, podwójnie zaślepione oraz z placebo. Następowała również w tym badaniu zamiana grup badawczych. Uczestnicy spożywali placebo, 275 mg teakryny, 275 mg kofeiny, albo był protokół mieszany, gdzie spożywano 150 mg kofeiny i 125 mg teakryny. I spożywano wszystkie te rzeczy około 30 minut przed następującymi testami. Był 90-minutowy mecz, czy symulacja meczu. Były testy kognitywne, które występowały w przerwie tego meczu oraz po nim, oraz bieg do wyczerpania, czyli do osiągnięcia około 85% maksymalnego poboru tlenu. Jakie były wnioski z tego badania? Stwierdzono przede wszystkim, że kofeina oraz kombo, czyli 150 mg kofeiny i 125 mg teakryny, poprawiały czas reakcji tych piłkarzy. Co dla mnie przynajmniej bardzo ciekawe, teakryna, przypominam w ilości 275 mg, albo ten kombo z kofeiny i z teakryny, zwiększały wytrzymałość piłkarzy, a więc czas do ich wyczerpania w momencie, kiedy byli poddawani tym testom, oraz stwierdzono, że mieszanka kofeiny i teakryny będzie miała lepszy wpływ na poprawę zdolności kognitywnych niż którykolwiek z tych związków osobno. No i na koniec warto zobaczyć, czy teakryna potencjalnie pomoże nam bardziej intensywnie się wysilać, jeśli chodzi właśnie o sporty. W 2025 roku przeprowadzono badanie na 20 uczestnikach. Ponownie byli to wysoko wykwalifikowani sportowcy, bo byli to reprezentanci kadry narodowej ze sprintu kajakowego. W badaniu tym sprawdzano, jak będą reagować na placebo, 200 mg kofeiny, 200 mg teakryny, albo połączenie 100 mg kofeiny i 100 mg teakryny. Wniosek był krótki. Generalnie mieszanka kofeiny i teakryny w żaden sposób nie przebijała działania kofeiny. Innymi słowy, jeśli chodzi o wpływ na większą intensywność, czyli wykrzesanie z siebie więcej, jeśli chodzi o intensywny wysiłek fizyczny, teakryna nie dawała tutaj żadnych korzyści. Przynajmniej, żeby było jasne, nie większe niż kofeina. Pokazano również w tym badaniu, że ponownie, że tętno i ciśnienie przy mieszaniu kofeiny i teakryny nie różniło się niczym od podawania odpowiednio większych dawek kofeiny. Jaki jest wniosek z tego? Co możemy potencjalnie uzyskać, jeśli chodzi o mieszanie kofeiny z teakryną i dla kogo te mieszanki mogą być przydatne? To, co udowodniono, bo widać tutaj już jakąś replikację, to fakt, że osoby, które będą mieszać kofeinę z teakryną, mogą liczyć na poprawę zdolności kognitywnych. Dla kogo to jest ważne? No, dla każdej osoby, która w jakiś sposób po prostu musi utrzymywać większą koncentrację, musi mieć wysoki czas reakcji, czy innymi słowy, wydaje mi się, że świetną grupą do tego są ogólnie pracownicy zmianowi. Bardzo często oczywiście są to osoby, które podczas pracy muszą mieć dosyć wysoki czas reakcji, muszą bardziej logicznie i szybko myśleć. Dla takich osób potencjalnie jest to fantastyczne. Kierowcy, wychodzi na to, jak najbardziej mieszanie kofeiny z teakryną pomoże. Widzimy, ale tylko i wyłącznie na jednym badaniu, że mieszanie kofeiny z teakryną może potencjalnie zwiększyć wytrzymałość organizmu, jeśli będziemy mówić o dłuższych ćwiczeniach fizycznych. Więc być może, robiąc sobie tutaj jakąś ekstrapolację, jeśli chodzi o osoby, które między innymi biegają długo, takie mieszanki teakryny z kofeiną mogą być przydatne. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek krótsze sesje treningowe, ewidentnie widać na ten moment, że teakryna nie daje absolutnie żadnych korzyści ponad to, co zaoferuje nam kofeina. Jeśli jeszcze nie próbowałeś teakryny, czy to samej, czy właśnie w połączeniu z kofeiną, a chciałbyś sobie przeprowadzić na sobie, nazwijmy to, takie eksperymenty, to w opisie znajdziesz link zniżkowy na teakrynę. Jest to produkt
który się nazywa Apollo's Hegemony, albo dla purystów językowych Apollo's Hegemony. I jest to, co ciekawe, produkt firmy polskiej. Ja go polecałem po raz pierwszy właśnie w ostatnim filmiku i chyba następnego dnia skontaktowała się ze mną właśnie firma Muscle Zone i powiedziała, że to oni tak naprawdę to robią. Mają zakład w Holandii i po prostu on produkuje tą teakrynę. Więc jeśli chciałbyś wypróbować taką teakrynę, to jest właśnie link od firmy Muscle Zone, który daje 10% zniżki na dowolny produkt z ich sklepu, a więc nie tylko na teakrynę, mają setki suplementów, jeśli ktoś chciałby się zaopatrzeć dodatkowo. Jak zawsze dajcie mi znać w opisie, czy ktoś zamierza spróbować. Jeśli już próbowałeś, to daj znać, jakie były efekty. Ja, tak jak wspominałem, obecnie tak naprawdę teakryna to jest jedyny stymulant, którego używam i to raz na, nazwijmy to, ruski rok, po prostu kiedy rzeczywiście mają jakąś zniżkową formę, to wtedy wspomagam się właśnie teakryną. Jak zawsze będę obecny chwilę w sekcji komentarzy, jeśli macie jakieś pytania związane z tym tematem, czy jakimkolwiek innym. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak opanować samodzielnie dowolny język z dowolnej rodziny języków. System, który jest przedstawiony w kursie, jest w pełni uniwersalny. Aby przestać oczywiście wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, podręczniki, aplikacje i tym podobne wynalazki. Kurs Experts Incubator, czyli po polsku kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać skutecznie informacje, wdrażać je w praktykę oraz tworzyć ich głębokie zrozumienie. Idealne dla uczniów, studentów, osób, które chcą się dobrze uczyć, zdawać egzaminy dobrze, dla osób, które nie cierpią swojej pracy albo już ją rzuciły, ale nie mają jeszcze umiejętności, żeby dostać nową pracę, być może wymarzoną. Dla osób, które mają pracę, ale potrzebują podciągnąć jakoś swoje kompetencje, może zdać właśnie jakieś certyfikaty, aby dostać podwyżkę lub awans. Na koniec dla takich osób jak ja, mam nadzieję, że też Ty, które po prostu nie cierpią zapominać informacji, które przeczytały albo wysłuchały, bo daje to przynajmniej mi niesamowite poczucie straty czasu. Jak zawsze również polecam kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać androgenowe łysienie zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować m.in. telogonowe wypadanie włosów, czyli ten stan, kiedy włosy często wypadają garściami. Jak się go zdiagnozuje, to można oczywiście wyeliminować taką przyczynę i tym samym pozbyć się tego kłopotu. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka, pod tym bonusowe ciekawostki tyczące się tego odcinka, a pod tym wszystkim literatura naukowa. Co znajdziesz w opisie? Oczywiście linki do kursów, znajdziesz linki zniżkowe do różnego rodzaju produktów, m.in. link zniżkowy do firmy suplementacyjnej polskiej, trzeba podkreślić, Alines, do właśnie firmy Muscle Zone, Lamp na światło czerwone i bliskie czerwieni firmy Mitoe, czy też polifenolową oliwę z oliwek firmy Numa. Jeśli chcesz po prostu bezwysiłkowo, że tak powiem, wesprzeć dodatkowo kanał i moją działalność, to po prostu można skorzystać z takiego afiliacyjnego kodu zniżkowego. I jeśli interesują Cię tematy wykraczające poza dietetykę i medycynę, to polecam zapisać się właśnie do mojego newslettera, link jest właśnie w opisie. Tam z kolei wysyłam artykuły powiązane z drugą częścią mojej działalności, a więc nauka języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności między innymi. I na koniec, jeśli spodobały Ci się informacje podane w tym filmiku, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 200 już poprzednich. Również dla patronów jest dostępne osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli ktoś ma takowe, oraz między innymi jest sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia, często z odesłaniem do jeszcze innych badań. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.